Witam Was serdecznie, znowuż ta aparatura, znowuż robienie bimbru. Słuchajcie, no wracam do pewnego tematu związanego z ostatnim filmem. Pojawiło się tam mnóstwo komentarzy, bo na tą ilość wyświetleń, to jest mnóstwo negatywnych komentarzy, w których mi zarzucacie mnóstwo błędów. Okej, popełniłem parę, rzeczywiście, jest racja w pełni. Jak przejrzałem potem na spokojnie ten film, no musicie mi też zrozumieć trochę, bo no kurczę, ja tego nie robię na co dzień. To jest takie kurczę trochę wiecie, nie? Więc troszkę się tym stresowałem i film wyszedł no jak wyszedł, nie? Mógłbym to troszkę lepiej nagrać i zrobić, a przede wszystkim no to nie domówiłem paru rzeczy. I często bywa tak, że chcę coś przekazać, ale no kurczę, no jakoś taką blokadę mam, nie? Nie wiem. Staram się nad tym pracować bardzo mocno. Dużo czytam książek, bardzo dużo się rozwijam w tym temacie. Staram się mniej mówić slangiem, bo mówię dużo slangiem. No. Wychowałem się jak się wychowałem i no, nie zagłębiajmy się w to i może kiedyś tam będzie live, to może sobie porozmawiamy na ten temat, ale tak no nie ma co tam dużo mówić. No i często bywa tak, że chcę coś przekazać, w głowie wszystko ok, ale jak próbuję to powiedzieć, to po prostu gdzieś coś utnę. I z inteligencją to się ponoć nie wiąże. To się wiąże z tym, że po prostu gdzieś tam tak szybko zapieprzamy myślami, że zanim coś do końca wytłumaczymy, to już mamy następną myśl. Ponoć tak to się odbywa. No nie wiem, nie będę w to jakoś polemizował. Wiem, że gdzieś tam przez czytanie i przez rozwijanie się intelektualne pod kątem właśnie czytania wielu słów i tak dalej, jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Więc no ja sobie radzę, dużo czytam, bardzo dużo czytam. Czytam o ziołolecznictwie, więc pojawi się w tym roku, mam nadzieję, ziołolecznictwo. Czytałem właśnie dużo o nalewkach, o winach. W sumie to tak dużo wcale się nie nauczyłem, ale jednak czytanie. Dalej mamy czytanie. I czytałem dużo też o daniach wędliniarskich. Tutaj akurat o wszelkiego rodzaju wędzeniu i tak dalej, co też lada moment się pojawi na kanale. No więc będzie co robić. Ja dużo czytam i dużo staram się mówić do Was, żebyście po prostu odebrali wszystko, co chcę Wam przekazać w jak najlepszym stopniu. Teraz tak. Kwestie wyjaśniania ostatniego filmu. Oczywiście popełniłem tam parę błędów. No jednym z takich błędów będzie cukier, który powiedziałem. Ja wam nie dopowiedziałem tam paru rzeczy. Mianowicie, tu stał taki duży zbiornik fermentacyjny. I w tym zbiorniku fermentacyjnym było 30 litrów nastawu. I tutaj jest jeden z błędów. Nastaw to jest powiedzmy, nastaw jest płynem alkoholowym, fermentacyjnym, zrobionym z owoców bądź też cukru, czyli wszystkiego, co możecie po prostu wrzucić, czyli nastaw. Nastawiliśmy, wrzuciliśmy, nastawiliśmy wszystko. Natomiast zacier jest robiony ze wszystkiego, co ma skrobie. Musimy to zetrzeć, żeby to po prostu no, puściło tą skrobię, bo skrobia przemienia się tam za pomocą jednego ze środków. Zapomniałem ten środek, jak się nazywa, więc nie podaję nic, ale można skrobię przerobić na cukier. Ogólnie skrobia w naszym organizmie też się przerabia na cukier. Taka ciekawostka, jest to węglowodan normalnie, który się przerabia na cukier. Więc zacier to jest zrobione z kukurydzy, na przykład ziemniaków, pszenicy, czy tam ryżu chyba nie. Chociaż też chyba może być z ryżu, ale nie, z ryżu też może być chyba, dobra. A nastaw jest zrobiony na przykład z jabłek, z wiśni, czy z soków malinowych i cukru, tak jak w tym wypadku.
Słuchajcie, był tu nastaw i ja powiedziałem, że 14 kg cukru. No i ja oczywiście te 14 kg cukru rzeczywiście dodałem. Tylko, że tak, do tego nastawu ja ten nastaw zlałem o połowę, 15 litrów odlałem do innego zbiornika fermentacyjnego i postanowiłem, że spróbuję z tego zrobić wino takie sztuczne, ze soków skupionych w sklepie. Mnie to nic nie kosztuje, ja sobie to po prostu wrzuciłem i to zostało. Teraz tak, może kurczę, jakby to wam... wiem jak wam to pokażę. Wiem jak to wam pokażę. Dużo dzisiaj będzie mówienia, no ale dla moich chyba widzów to będzie ok. Słuchajcie, tu jest właśnie ten nastaw. Kojarzycie? On miał taki kremowo-żółty kolor, a tutaj jest troszkę więcej soków malinowych. I taki po prostu nastaw został odlany. I tutaj mam w środku 15 litrów z tego, gdyż tak, ja zrobiłem pierw nastaw, pamiętam, ze 30 litrów i pierw zrobiłem z 20 litrów i potem dolałem do 30 litrów. Pierw dodałem 6 kg cukru, w drugim etapie dodałem 3 kg cukru i chyba 2 soki, które razem dawały kolejny kilogram cukru. 2 soki malinowe. I tak to wyglądało. I słuchajcie, i te 10 kg cukru wyrobiło się do zera. Można to prosto policzyć. Teraz tak, 17 gram cukru w litrze wody po wyfermentowaniu daje nam 1%. Co oznacza, że policzmy sobie tak, 17 razy 30 razy 18. Tak jak ja chciałem uzyskać. W szybkim przeliczniku, ja może kurczę, gdzieś bym kalkulator załatwił. Albo dobra, tu na tym musiałem sobie to zastopować, bo żebym tutaj potem dodał wartości wszelkiego rodzaju. No i tutaj mamy wartość. Ja dodałem odrobinę więcej, bo wiedziałem, że drożdże, które używam, przyniosę te drożdże, dobra. No i te drożdże to są Turbo 48 Alkoteki. No i te drożdże tak, 14% alkoholu w 48 godzin i 20% alkoholu w 5 dni. Tak one tworzą. Taki alkohol one tworzą. Czyli ja wiedziałem, że tak, skoro 20%, no to dokładnie tam chyba potrzebuję 5 kg. Nie, żeby zrobić 20%, to 10 kg 300. Tu obliczę, tu obliczę. W każdym bądź razie, no tam ja nie patrzę aż tak, wiecie, na te gramy. Ja zawsze daję troszkę mniej, czyli na przykład dałem 10 kg. No i potem mądry Pawełek, kiedy to miało już taki fajny kolor właśnie, jak widzieliście, że dodałem tam chyba, 2 litry soku prawie dodałem, chyba coś takiego było, że 2 litry soku dodałem, no to po dodaniu miałem taki fajny kolor, więc postanowiłem sobie troszkę tego odlać, a mówię, na ten film, no to po prostu zrobię cukrówę, bo z tego może wyjdzie fajne wino, co się pomyliłem strasznie. I to nie smakuje, nie chce mi się wyklarować. To znaczy tak, może bym to wyklarował jeszcze, nie? Dodałbym tutaj jeszcze czegoś, bo ja pamiętam, że dodawałem tam jeszcze chyba jakiś soku z wodą, żeby to rozcieńczyć, żeby to jeszcze może troszkę ruszyło. Nie udało się to w ogóle, zagęściło się, zrobiło się taki ten. Dodałem drożdże restartowe, wyfermentowało praktycznie do zera i teraz nawet nie wiem ile tam jest procent w tym. 16, tak gdzieś mniej więcej obliczyłem, że tak może być koło 16%, więc tutaj mamy koło 16%. Coś, co mógłbym wylać, po prostu przerobię dla celów filmowych, może zrobię z tego nalewki. Nie? Także tyle. A jeśli chodzi o ten alkohol, jeśli chodzi o tą paczkę, to ona potrafi wyfermentować nawet do 21% ponoć alkoholu. I tutaj jest cała ta tabela, gdzie tutaj dodajemy sobie dni, stopnie i temperaturę i tak dalej. Kurczę, no wszystko to sprawiło, że zrobiłem mocny nastaw, przepraszam, bo jakbym znowuż mówił, to bardzo przepraszam, ale ja mam takie przyzwyczajenie ze starych, bo
Ja rozmawiałem ze starszymi, ja jestem budowlańcem, więc rozmawiałem ze starszymi ludźmi na temat tego pędzenia i wszyscy mówili zacier. Nie było słowa nawet nastaw, nie było w ogóle czegoś takiego. Dawniej robiono to z kartofli, pszenicy i tyle. No i nie robiono z owoców zbytnio. Ktoś tam czasem robił z jabłek, z czegoś takiego, ale nie robiono z tego. Robiono z ziemniaków wódę. Więc mówiono zacier. Dobrze, i teraz tak, jak tam zlałem sobie połowę tego choboka, czyli 15 litrów, to dodałem 15 litrów syropu cukrowego właśnie na film. Po to, żeby zmarnować tamten. No, tam co zostało zmarnowane, wyrzucone, no okej, zmarnowałem tam cukier, nie? No tak, ale no ja to go pokazuję. Ja rozmawiałem z moim prawnikiem i generalnie no nie jest to najlepszy pomysł tego typu film. Natomiast no, nie muszę się jakoś martwić, póki jakoś z tym się nie odnoszę, nie sprzedaję jej nie wiadomo co, albo nie wiadomo kiedy to pokazuję. Więc no po prostu to zostanie znowuż pewnie zutylizowane, ale dla celów filmowych będzie. Więc wam pokażę po prostu jakieś dziedzictwo nasze, kulturowe. No to tyle kwestia chyba tego cukru, więc pamiętajcie, 14 kg cukru na 30-litrowy chobok zabije wam drożdże. Zabije wam drożdże. Druga sprawa, 10 kg dodane na raz też zabije wam drożdże. Trzeba to zrobić na 2 razy. Ja sobie to po prostu obliczam. Wszystko sobie obliczam, tak jak wam przed chwilką tu pokazałem. To jest też dobre na wino. Na obliczenie po prostu, jak wino chcecie uzyskać. Na przykład 15%, to w procenty piszecie 15. I wszystko mnożycie razy siebie i wyjdzie wam dokładnie w gramach, ile macie cukru dodać. W gramach. Więc no kurczę, no co no. No takie pomyłki, doszły do takich pomyłek. Mówiłem metanol, metynol, powiedzmy tak, to są przedgony. Powiedzmy tak, nie zagłębiajmy się, tam jest nie tylko te składniki, tam jest wiele składników, ale głównym jest ten i on jest trucizną. On jest trucizną, ja się nie zagłębiam w to. Czemu? Nie jest mi to w ogóle do niczego potrzebne w życiu. To tak jak całki w szkole, co się uczyliśmy, albo jakieś prawa nie wiadomo czego, które się uczyliśmy na fizykach, na tym. To jest w ogóle, no może fizyka to może troszkę przesadziłem, bo to jednak mi w mojej branży się troszkę gdzieś tam przydaje. Natomiast no, w matematyce było mnóstwo rzeczy, które się w ogóle nie przydawały nam. I co? I jakoś żyjemy, więc tak samo będzie z tym. Nazwijmy to po prostu w skrócie przedgony. Ja tam popełniłem błąd, więc do niego się przyznaję w pełni i bardzo przepraszam. Więc tak, mamy przedgony i mamy pogony. Przedgony odbieramy w pierwszej destylacji. Drugą destylację, no ja oficjalnie i gdzieś tam nie słyszałem z tych ludzi, którzy robili, ten bimberek albo po prostu jakąś tam wódeczkę, żeby robili tą drugą destylację. Robili jedną destylację, filtrowali to i następnie to po prostu w postaci czystej pili. Gdyż w postaci czystej alkohol jest najzdrowszy. Pomimo, że jest trucizną, w każdej ilości ponoć alkohol, no to jednak jak mamy go czystego, wyfiltrowanego ze wszelkich tam już rzeczy, których nie chcemy, typu na przykład zapach spalenizny bądź takie różne, i oczywiście z przedgonów i pogonów, no to jest w miarę zdrowy. I dla mnie dodawanie na przykład jakichś tam cukrów, przepalanek, nie, takich rzeczy, w ogóle karbidów, jakichś innych gówien, no to się wiąże no dla mnie ze złamaniem jakiegoś takiego tego przykazu. Jeśli chcesz whisky, to sobie wrzuć to do dębowej beczki, zostaw na parę lat i będziesz miał whisky. Ale jeśli myślisz, że uzyskasz coś, kiedy zabarwisz to na złoto, na przykład jakąś przepalanką, no to sorry, ale nie uzyskasz nic fajnego. I tyle. Druga sprawa jeszcze była, może podłączymy tą aparaturę i do tego chyba się odniosę jeszcze, bo pisały mi 2 osoby na ten temat. Do jednej z osób tam napisałem nawet, która tam gdzieś pisała mi. Odpalimy gaz, niech już chodzi chyba, co? Mogliśmy to zrobić troszkę wcześniej, ale dobra.
Więc tak, jedna osoba mi tam napisała, to znaczy jak ja napisałem do niej, jedna osoba mi napisała, a druga znowuż jak ja do niej napisałem, to mi powiedziała o tym, że wodę tutaj do tej rurki, czy to widać? Widać. Wodę do tej rurki podłączamy z kranu od dołu, po to, żeby nam się tutaj regulowało. Ok, spoko, ale tylko wtedy, kiedy chcesz oszczędności na wodzie. Natomiast ja byłem uczony przez wiele lat i w sumie nikt mi chyba tego nie powie i chyba dobrze myślę. I jak tak poczytałem, to generalnie opinie są różne. Zdarzają się też takie osoby jak ja, które twierdzą w ten sposób. Ja z kranu daję na górę. Czemu? Bo tutaj jest najniższa temperatura wody w tym momencie. I oznacza to, że skraplanie jest w najlepszej metodzie. Czyli w tym momencie dostaję takiego szoku para, że od razu się skrapla i po prostu już mi wylatuje gotowy produkt. Przez to jesteście w stanie uzyskać więcej trunku. I tyle. I ja tak robię. Dzisiaj właśnie, z racji, że zostało mi to użyte i no też inne osoby się wypowiedziały, zrobię na odwrót. Zrobię na odwrót i zobaczymy, gdyż w drugiej turze miałem tam zbiór alkoholu na poziomie chyba 4 litrów. Coś takiego. Bo tam były na 2 tury zbieranie. I jakoś to przefermentowałem. Chciałem zobaczyć po prostu, jak to tam wiecie, czy da radę, czy to funkcjonuje aż tak mocno, nie? Więc w drugiej miałem 4, więc zobaczymy, ile mniej więcej teraz, ale myślę, że tak jak wyjdzie koło 3,5 litra, to będzie uczciwie w stosunku do tamtych 4. Bo tu mam 15 litrów i tam miałem 15 litrów, więc robię dzisiaj taki teścik, więc zobaczymy, jak zużycie wody i czy rzeczywiście jest jakaś większa oszczędność. No zobaczymy, po prostu zobaczymy. Ja to podłączam po prostu najzwyczajniej pod zlew. Tym razem rureczka trafi na dół. Rureczka trafi na dół, a ta górna będzie odprowadzać. Więc mamy zastosowanie tych osób, które do mnie tam pisały, ale też, kurczę, no większości, bo większość tak pisze, żeby właśnie robić to w ten sposób. No dobra, sprawdzimy, przetestujemy. Co dalej? Odstojnik. Ja mam odstojnik. Ja tam chyba wspominałem, nie pamiętam, bo oglądałem ostatnio ten film, kurczę, i chyba wspominałem, że to albo odstojnik, albo palec. Zimny palec. Dalej nie wiem, nie wiem, to znaczy dalej na temat tych zimnych palców się nie zagłębiałem, bo mnie nie interesuje to. No tak w skrócie. Dosyć często najtańsze rozwiązanie, tak jakbyście chcieli to robić pod siebie, no to są takie destylatory. On kosztuje w granicach 500-600 zł z takim całym szybkowarem. Natomiast taka cała rurka potrafi koło ze 150 kosztować. No ja, wiecie, zaoszczędziłem i te 150 gdzieś tam zostało, w ten sposób to zostało zakupione. No i oczywiście to gdzieś tam zostało sprzedane już bardzo dawno temu, no a teraz po prostu z racji, że film, no to po prostu pożyczam. Więc to tak jakbym chciał się wytłumaczyć. A teraz tak, odstojnik. Odstojnik oczyszczam po każdej fermentacji. Rzecz normalna. Tutaj nie ma w ogóle wody w nim. Jest pusty. O, jakaś kropelka tam spadła, 2, no. Jest pusty, więc nie ma w nim w ogóle całkowicie wody. I odstojnik nam filtruje co cięższe frakcje. Typu na przykład bez tego odstojnika to może wam wpadać jakaś przypalona piana z parą albo coś tego typu. No takie metale ciężkie, jakieś takie rzeczy mogą wam wpadać. Natomiast z tym odstojnikiem to się nie dzieje. Leci troszkę czystszy alkohol. I tyle. W sumie to tyle, co bym chciał wiedzieć o tym odstojniku. Czy jakoś mi to potrzebne? Ja potem filtruję. Więc nie wiem, czy to tak potrzebne. Natomiast no rzeczywiście robi różnicę ze względu na to, że no kurczę, trafia lepszy produkt. Trafia lepszy produkt dla nas.
Więc fajna rzecz. Fajna rzecz. Dobra, no to mamy chyba tyle. Ja oczywiście powiedziałem tam, że zimny palec, tam kurde się wysypało na mnie hejtu, ja pierdzielę. No dobra, no jest rzeczywiście jakaś różnica. Ja się przyznaję do błędu. Te osoby, które zostały urażone, no to chciałbym przeprosić bardzo. Dalej już w filmie były prowadzone e, chyba dobre już treści. Według mnie tam no, nie było się czego przyczepić już, bo i oddanie tego alkoholu i jakieś tam treści związane z temperaturą i tak dalej, no to wszystko już gdzieś tam było w miarę okej. Jeśli ktoś coś jeszcze wyłapał poza tym, co powiedziałem, pisz śmiało, mi to tylko pomaga, fajnie, że piszecie. Eee, Natomiast no, po resztę to już chyba możecie się cofnąć na kanał. Eee, Ja jeszcze coś tutaj wam pokażę i tyle myślę. Bo nie będziemy chyba mocno się w to zagłębiać, aż tak. Także może zrobimy jakiś test tej destylowanej wody. No to zobaczymy, może zrobimy jakiś teścik takiego alkoholu. Zobaczymy jak to przed filtracją smakuje, nie? Bo to może smakować różnie. No dobra, a jeśli chodzi o te drożdże, bo pisali, aha, tak, dwa pytania padły tam. Destylator jak się sprawuje. Spoko, spoko. Opcja dobra, tylko że no nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy jest jakiś super, ze względu na to, i wam ogólnie powiedzieć, ze względu na to, że no kurde, no ile razy on był użyty? Trzy, cztery, przeze mnie bynajmniej, nie? Także no co ja wam powiem? Nic wam nie powiem. Poza tym, że działa, odbiera, ten odstojnik też działa, wszystko ok, więc no jeśli chodzi pod tym kątem ok. Zaworek od odstojnika fajnie, petarda, no, rurka ta doprowadzająca do zbiornika też, szybkowar, no jak szybkowar, możecie użyć każdy, ja ostatnio robiłem grochóweczkę, tu mam taki szybkowar, o. No to w tym szybkowarze też widziałem, że takie są destylatory. Więc kurczę, no szybkowar po prostu. Szybkowar, bo ma klapę, ma to zamknięte odpowiednio i ma otworek po prostu na bezpiecznik, czyli na zawór bezpieczeństwa, w który wpinacie tą rurę i tyle. No. Jeśli macie coś takiego w domu albo po prostu gdzieś tam no to nie musicie kupować, a taką rurkę samą, tą całą aparaturę samą dostaniecie. Więc to jest to. A druga sprawa, że ktoś się pytał o te drożdże. Są to Alcotec drożdże 40, Pure 48. Turbo jest. Ogólnie powiem wam tak, jeśli byście chcieli szybko zrobić wino, to nie ma opcji. To się nie nadaje, nie ma takiej możliwości i mówiłem o tym chyba już na filmie. Mówiłem o tym na filmie chyba z jabłkowym winem. Kurczę, na którymś z filmów. Musielibyście poskakać. Ale dobra, ale mówiłem. W każdym razie to się nie nadaje do robienia wina. W ogóle, w żadnym stopniu. Najmniejszym nawet. To się nadaje tylko i wyłącznie do robienia, no czy zacieru? No, zacier też. Nie, ale na pewno nastawu. Na pewno nastawu właśnie pod destylację. Ja próbowałem robić wino z tego, no i macie efekt, tu jest wino. Tu jest wino. Zamiast wylać, no to zrobię coś tutaj pod film. Zobaczymy, jak to tam będzie, wyjdzie i tyle, no. Potem znowuż gdzieś zutilizuję ten alkohol i tyle, no i tak się życie kręci wokół jednego. Potem muszę latać po sklepach i spirytus kupować. No ale dobra. Mamy ten temat chyba zamknięty, załatwiony. Filmik trochę przydługi, no ale mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkim, o co chodzi. Aha, jeszcze coś tam było z rozcieńczaniem alkoholu na drugą destylację. Najbezpieczniejszą metodą, i każdy mi to przyzna, że jest 20%. Rozcieńczamy to po prostu do 20%. No tak się mniej więcej rozcieńcza. Albo rozcieńczamy to na pół. To też słyszałem, że na pół. Jedni tam mówią, że 2 do 3, tam coś, no takie wiecie, no. Kombinacji jest tysiące, zależy co chcecie uzyskać. Jeśli
chcecie pójść troszkę wyżej i uzyskać spirytus, no to okej. Tylko musicie też pamiętać, że druga destylacja jest bardziej ryzykowna niż pierwsza. Więc to też jest taki czynnik. Ale no ja mówię, ja mieszam tak, że ja sobie rozcieńczam to do 20% i wtedy z tego robię alkohol drugi po prostu. No i tyle, no. Co tu dużo mówić? Tu nic nie będę takiego więcej wam mówił, bo tak robię. I tyle. A ludzie, którzy chcą obejrzeć, jak ja robię i ode mnie gdzieś chcą nabrać takiego, no po prostu takiej wiedzy na temat robienia tego, no to śmiało możecie też napisać. Napiszcie, jestem na Facebooku, a mail chyba jest też na YouTube. Więc jeśli chcecie po prostu napisać, dowiedzieć się czegoś, no to zapraszam Was do kontaktu. Jeśli chcecie się dowiedzieć troszkę więcej na temat tego alkoholu, no to wyrywkowo na niektóre komentarze mogę odpowiadać, więc jeśli Twój komentarz będzie jakiś w miarę normalny i będzie można na niego odpowiedzieć, to na pewno to zrobię. Póki co czekamy na temperaturę 70 chyba. 70, kurde, 60 to uruchomię wodę. Jakby temperatura urośnie do 60, uruchomię wodę. Potem poczekamy do temperatury blisko 80 i zacznie nam płynąć już pomału alkohol. Pół szklaneczki, bo mam ten odstojnik, pół szklaneczki out, wywalamy to, metynol, tylko że ja sobie to zostawię. Tak, bo jest zimno, jak cholera, zamarzł mi płyn do szyb. Zimowy, minus 20, minus 12 i zamarzł. Mamy minus 3 i on dalej jest zamarznięty, dalej mi nie podaje. Także wlejemy mu trochę troszkę przedgonów i rusz, będzie dobrze. No i potem tak, potem odbieramy. Alkohol spada nam do 40%, a temperatura rośnie do 90 chyba 2 stopni i wtedy odbieramy pogony. To są też niepotrzebne alkohole, niskoprocentowe, ciężkie. Nie potrzebujemy tego, więc to też pogony odbierzemy i przy temperaturze 95 stopni gdzieś mniej więcej kończę odbieranie alkoholu, bo zaczyna już płynąć taka zupa. No i z alkoholu przedgonów i pogonów można zrobić właśnie płyn do spryskiwaczy. To takie najszybciej, co mi przychodzi, no bo jednak możemy to tak zrobić. No i fajnie, bo ten alkohol generalnie jest w miarę taki, że można go do tego użyć. I tyle, no. I tyle. No ja tu takie urywki wam pokażę jeszcze z tego wszystkiego, ale nie będziemy drugi raz w to wchodzić. Ja nawet nie chciał w to drugi raz wchodzić, no ale przyszła taka inicjatywa. No szczerze tak, dałem dupy. Przepraszam bardzo, ale no niestety tak wychodzi czasem. Jak człowiek się stresuje, podchodzi do tego jakoś tak dziwnie. Dlatego dużo opowiadałem przed odpaleniem tego wszystkiego i pewnie w czasie tego będę miał już jakiś tam delikatny stresik, jakiś więc już bym mógł znowuż gdzieś wam nie podać odpowiednich informacji. Więc co? No, przepraszam was. I tyle, no, i tyle. Tak by to wyglądało. Co? Zrobię parę urywek, pokażę wam, jak po prostu przyjdzie ten moment odpalenia wody, przyjdzie moment odbioru pierwszy, potem jakieś tam momenty pokażę wam, jak ten alkohol mierzę i potem pogony, przedgony, jak wylewam. No to wszystko wam dzisiaj pokażę, ale w takich naprawdę urywkach. Więc ten film potrwa może jeszcze maksymalnie 70 stopni. Kranik odpalony. I tak delikatnie puściłem. Cała jest zimna. No zobaczymy, jak będzie lepiej, to zostanę przy tym. Ale jak będzie tak, jak mówiłem, no to zobaczymy. To pewnie zostanę przy tym drugim sposobem. Ruszyła maszyna, już nikt nie zatrzyma. No tak w miarę widzę, że rusza. No i wam powiem, że to na razie działa. Kurczę, jestem zaskoczony. Widzicie, to nie jest z tego, że z niewiedzy, tylko to było przemyślane dosyć i popatrzałem. I generalnie, no kurczę, widzę, że bardzo się pomyliłem.
Normalnie woda alkohol zasuwa i to ten najwyższej procentowności. Co prawda nie najwyższej temperatury, no ale kurczę, chłodnica jest elegancko zimniutka. No zobaczymy, bo zaczyna tu się rozgrzewać, więc zobaczymy. Może przedwcześnie się podnieciłem. No mamy 80 stopni i będzie szybki odbiór alkoholu. No dobra. Zobaczymy. No póki co nie przesuwa się, tylko 2 centymetry jest ciepłe. Reszta już jest normalnie zimna taka, no. Nie chcielibyście tym na plecy dostać. Dobra, zobaczymy. Pół szklaneczki wylewamy i jedziemy z koksem. Teraz troszkę inny kadr, ale przechodzimy do napełniania bańki, czyli zbieramy serce. Zbieramy serce, ale czy my zbierzemy to serce? Dobra, dobra. Trochę się rozleje, się nic nie stanie. O, tak? No i gitara. Udało się. Tu muszę poprawić, tylko w tą stronę. Tu troszkę bardziej nabijemy i dobrze, i sobie leci. Troszkę więcej odebrałem, ale ja wam powiem szczerze tak. Ja wolę troszkę więcej, jak mam potem płakać, że mnie główka boli, albo coś takiego, bo to jest właśnie to, przez co macie gigantycznego kaca. No i to kurczę trzeba wylać. Ja nie wylewam, bo tak jak mówiłem, zrobimy sobie dolewkę do płynu do spryskiwaczy. To pewnie ma jakiś tam procent. O, może zmierzymy ile ma procent. To się zaraz dowiemy, jak to wygląda. No i nadaje się jako płyn do spryskiwaczy. Ma gdzieś 74, tak gdzieś. Tak mniej więcej patrzałem, przed chwilą tu rozlałem troszkę. Ale to alkohol, więc chyba problemu nie będzie. Ogólnie nie ma takiego złego zapachu, więc myślę, że taki nawet się uda ten alkohol z tych soków malinowych. No zobaczymy. Do płynu do spryskiwaczy ten przedgon się nadaje. No takie 1,5 litra już mamy. No nie całe. Ale tak mniej więcej patrzę, bo zawsze wino przelewam w te bańki. No tak 1,5 litra jest. A co do tej metody z tą wodą, no to kurczę, jestem miło zaskoczony. Na razie jestem miło zaskoczony. Temperatura zaczyna się gdzieś dopiero odtąd. Odtąd się zaczyna robić. Tu cały czas jest chłodne. No nie, no tu jest takie letnie, tu jest chłodne. Tu już jest zimne. Na dole już jest takie zimne, jakby mokre takie kurczę, nie? No to już może się skracać. Czyli to działa. To działa. Zużycie wody jest mniejsze. No, jest ok. Na razie jest ok. No nie będę nic mówił, bo jeszcze nie zebraliśmy do końca. Ale ja podejrzewam, że to może działać, bo to jest nowszy temat. A dawniej pewnie było tak, że po prostu wpadało od góry spiralu wody, ze względu, że to pewnie robili gdzieś w lasach, przy strumykach, takich rzeczach. Bądź też ciśnienie wody w kranach dawniej mogło nie być tak mocne. Nie używano jakiejś tam deszczówki, spadała może, no nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, wiecie, tutaj jeden minus tego, że to się bardzo grzeje, nie? Że ten wężyk. Na szczęście wężyki kupiłem przygotowane, że takie troszkę termiczne, jak widzicie. Że one to nie są wężyki takie o coś jak ten, chociaż ten też jest termiczny, ale no kurczę, nie do końca. No dobrze, dobrze. To działa i powiem wam tak, no tak jak przy takim destylatorze robicie to, no montowanie od dołu, żeby woda sobie szła do góry i wypływała ciepła. Ekstra. Tym 2 osobom bardzo dziękuję, bo no tak zostawię. Nawet jeśli będzie tu zbiór o 0,5 litra mniejszy, to i tak kurczę opłaca się to. Wydajność wody spadła, a nie widzę tutaj, żeby tutaj wzrastała temperatura też alkoholu, więc podejrzewam, że tu wcale dużej różnicy nie będzie. Trochę zebrane, a temperatura jest, słuchajcie, 88 stopni. 88 stopni. Także jeszcze będziemy to zbierać, bo wiem, że od 80 już tak gdzieś 5 do 90 to bardzo długo ta temperatura się utrzymuje. Więc no jeszcze tutaj troszkę pozbieram. Myślę, że około 3 litrów może się uda zebrać. No, odebraliśmy już znaczącą część trunku.
Nie powiem, że nie. Temperatura równe 90 stopni, więc już tak jesteśmy blisko końca, a mamy ponad 2,5 litra. Powiem Wam, że wydajność nie spada w ogóle. Jestem zadowolony z tej metody. To już jest tak oficjalnie potwierdzone, no bo pół bańki, tu 5 litrów jest liczone chyba dotąd, do jakoś tak. Bo ja to mierzyłem, sprawdzałem przez ten. No, fajnie, fajnie. Dobra, jeszcze chwilę zbieramy. No, temperatura się zbliża 91 stopni, więc będziemy mierzyć zawartość alkoholu w naszym tutaj. Bardzo przyjemny zapach. Bardzo przyjemny. Dobra. Zrobiliśmy to dość sprawnie, bez ulewania. I teraz tak. $50, więc jeszcze chwilę będziemy ten trunek ściągać. 50 to jest jeszcze oznaka, że jeszcze te przedgony się nie pojawiają. Przy 40 ja już praktycznie kończę. Zaczyna już pachnieć taką przepałką. To już nie jest alkohol właściwy. No, pół bańki, 2,5 litra. Więc jeszcze zbieramy. Upłynął znowuż pewien czas, więc znowuż zobaczymy, ile tam alkoholu jest. Dobra. Dobrze. Zerkniemy jeszcze. No tak, 48, coś takiego. Dobrze. Więc to już zaczyna tak pomału nie pachnąć jakoś super. Więc oddzielam to. Oddzielam to. O. Cyk i do szklaneczki. I tyle. Bo po co mam psuć sobie trunek? Wolę to przefermentować osobno i tam trzymać to osobno ogólnie. Pachnie bardzo ładnie, wręcz bym powiedział zacnie. Alkohol. Tutaj trochę tego jest. No 3 litry. I jeszcze się zbiera. No ekstra. Naprawdę. Naprawdę ekstra. Bez zapachu przepałki jakiejś takiej, kurczę, przepałki takiej przypalonego. Bez zapachu przypalonego. Ładnie pachnie. Po prostu ładnie pachnie. A tutaj już zaczyna się pomału taki, no pomału się zaczyna ten zapach takiej spalenizny delikatnie. Więc zmniejszymy gaz troszkę. Zmniejszymy trochę gaz i spróbujemy to zniwelować. Tylko ja nie znam się na tyle, żeby zniwelować całkowicie ten zapach. Wiem, że filtrowanie trochę pomaga, ale dalej może gdzieś tam być odczuwalny, więc wolę zmniejszyć gaz i mi nie przyjdzie o tą szklankę coś. W dupie to mam tam, wiecie. I w sumie też tak podchodźcie do tego, no bo kurczę jednak możecie troszkę te. Dużo, znowuż dużo. No dobra. Jest to jest, nie? Gaz zmniejszamy i troszkę wolniej tą końcówkę zrobimy. No, przepalone takie. Tak, troszkę wolniej, ale za to do celu, nie? Teraz zmierzymy sobie to, co tu nam wyszło. Więc będziemy wiedzieć od razu. Wlejemy sobie odrobinę. Ja mam taki
zbiorniczek. Muszę wytrzeć tylko, dobra. Taki dzbanuszek stary. Ale jary. Zalejemy sobie to. Tą probóweczkę. Ostatnio na filmie też nie mogłem tam zbytnio się wypowiedzieć na temat tej probówki, kurde tam. Słuchajcie, generalnie powinno się nalewać tutaj do samego końca, nie? Ja tak często nie nalewam, sprawdzam sobie tak, jak zakręcę, wtedy mam oczy. 61%. 61%, czyli taki alkohol nadający się pod naleweczkę. No a co do smaku, no nie wiem, tak nie lubię zbytnio. No nie wiem, czy próbować, nie? Ale troszkę, kurczę, na poprawę trawienia, nie, za dużo. Kurde. Ja to jestem taki, wiecie, tak, kurczę, amator, nie? Nie lubię zbytnio bimbru. No, nieprzefiltrowany. Więc zobaczymy. Nie, dalej nie lubię bimbru. Ale jest znacznie lepszy niż ostatni. Znacznie lepszy trunek. Powiem wam tak. W ustach nie zostaje zero smaku alkoholu. Nic. Delikatnie tam wyczuwalna taka nutka. No nie jestem w stanie tego opisać. Natomiast tu ogień w szopie. Ogień w szopie. Pali, po prostu pali, rozgrzewa. Już mi się ciepło zrobiło. A tu bardzo mała ilość. Zakręcam to. I co, no tyle, no kurde, no to wiadomo, nie? Muszę się tego pozbyć w domu, więc najprawdopodobniej, kurde, pójdzie aut jakoś. Ja wam pokazuję tylko proces destylacji. Może w przyszłości to się zmieni, to wtedy będziemy się zakorzeniać bardziej w to. Natomiast tutaj zaczyna pachnieć takim alkoholem przepalonym, więc ten ruch z wyjęciem tego to doskonały ruch. No co, pod koniec to gaszę i tyle. Przy 40%, jak schodzi do 40%, to już widać, zaczyna kapać powoli. To jak schodzi do 40%, to już koniec odbierania. Tutaj zobaczcie, mamy. I to wlewam osobno. To dalej jest alkohol dobry, zdatny do picia, tylko że no przypala się. Wolę odebrać trochę alkoholu takiego i potem dopiero taki, więc to jest dobre rozwiązanie. To jest lepsze, bynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy dobrze mówię. A jak pozbyć się przypałki? No to mamy tam pełno ekspertów, którzy się wypowiadają na ten temat, więc chętnie jakiś taki komentarz, jak napiszesz, to ci na pewno polubię i bardzo dziękuję. Więc super fajnie, że byliście. Kolejny odcinek. Tutaj już dobija do 92 stopni, więc zaraz kończę. Pogonów nie odbieram, gdyż wcześniej tam położyłem. Wcześniej ten metanol, tak? Metanol to jest. Ja metynol z metanolem chyba gubiłem się w ostatnim filmie, więc przepraszam za to. Metanol, te przedgony, one mają wysoki procent i jeśli bym wymieszał je z pogonami, no to straciłbym ten wysoki procent, co by tworzyło po prostu mały problem związany ze rozmrożeniem płynu. A mi zależy na tym, żeby płyn do spryskiwaczy rozmrozić, więc bez kitu użyję taki, kurczę, przedgon, nie? Ostatni pomiar to chyba będzie już 41.
No to ledwo pół szklanki zbiorę i będzie koniec tego. Dalej nie zbieram, wyrzucam. Jeśli ktoś zbiera i jak zbiera, to nie wiem, poinformujcie mnie, bo tak tą końcówkę to zawsze miałem problem z tą końcówką. Natomiast to, kurczę, wyszło fajne, naprawdę fajne. Co no? Wypiłbym tą ilość, to bym pewnie zdechł. Dobra, nie pijcie za dużo bimbrów. To szkodzi. To nie jest dobre rozwiązanie. A jak już pijecie, to w takiej postaci oczywiście filtrować. Filtrować. Dobra. Subskrypcję kanału Koana. Polub koniecznie filmik, jeśli Ci się podobał. Zostaw komentarz. Daj się rozwijać. To może jakiś marszyk kiedyś na cześć bimbru zrobimy w Warszawie i może się zmieni prawo. Trzymajcie się, hej.